Kwarantanna na Karaibach, kochani. Siedzimy zamknięci w mieszkaniu, podobnie jak Wy, już kilka tygodni. To jest całe nasze mieszkanie. Także jeśli w Polsce macie swoje M2, to proszę nie narzekać na metraż. My mamy taką maleńką kawalerkę, którą nazywamy dziuplą, ale dzięki temu mieszkamy w bardzo przyjemnej okolicy. Od niedawna zmieniono przepisy na wyspie i możemy 2 razy dziennie od 6 do 8 rano oraz wieczorem wychodzić uprawiać sport. To jest spacerować bądź biegać. Pływać możemy tylko rano, bo jak się okazuje z niezrozumiałych dla mnie przyczyn pływanie wieczorem sportem już nie jest. No ale nieważne, w każdym razie radocha total, bo wreszcie na legalu można się przejść. W związku z czym wybiła godzina 18, ja zadzieram kiece i lecę i pokażę Wam naszą najbliższą okolicę. Zapraszam i proszę kliknąć w subskrypcję. Nasza najbliższa okolica jest bardzo ładna i są tutaj takie, widać mnie? Są tutaj takie bogate wille i ogólnie trochę szaleństwo dla bogaczy właśnie. Dlatego my mieszkamy w naszej dziupli maleńkiej, ale za to otoczeni tym całym pięknem. Na wyspie, szczególnie w takich bogatszych dzielnicach, jest bardzo dużo psów, które bardzo głośno szczekają, bo taka ich rola. Mieszkańcy wierzą w to, że jest to najlepszy system alarmowy. Sami przyznajcie, że można się przestraszyć, że to działa. Bo ja jak tutaj przychodzę biegać, to jestem przerażona, czy mnie te psy nie zjedzą, przeskakując przez te płoty. Zabiorę Was w moje ulubione miejsce tutaj wokół. Takie chaszcze, ja to nazywam chaszczami. Taki wielki, rozległy teren, który w Europie nazwalibyśmy terenem zielonym, ale w związku z tym, że tutaj zieleni niewiele, bo wszystko dosyć wyschnięte, to kaktusy są wokół, ale jest strasznie dużo ptaków i sobie śpiewają i takie solanki są. Bardzo ładnie to jest, więc chodźcie, pokażę Wam. Dzisiaj jeszcze musimy zaliczyć sklep. Tam jest sklep przy samej plaży, a jakby pójść w tym kierunku, to tam jest najpiękniejsze miejsce, gdzie można oglądać wschód słońca. Jak mi się uda jutro wstać, to Wam pokażę. Pytacie mnie, czy dużo się zmieniło na wyspie w związku z pandemią, kwarantanną i całą resztą. Zmieniło się kompletnie wszystko. To znaczy, przede wszystkim jest pusto, tak jak widzieliście na początku filmu. Ulice są zupełnie puste praktycznie, a to jest wyspa, która jest maksymalnie zakorkowana codziennie i właściwie przez cały dzień, od samego rana do wieczora. Nie ma turystów, to po pierwsze. Zamknięto granice w momencie, kiedy pierwszy turysta, Holender, 60-paroletni, zmarł na koronawirusa tutaj na wyspie. Zamknięto granice, zamknięto też wszystkie bary, restauracje, knajpy, plaże, parki, miejsca publiczne itd., itd. Ja uważam, że rząd podjął fantastyczną decyzję, w związku z czym nasze statystyki tutaj są naprawdę optymistyczne. Oczywiście wiąże się to też z tym, że ludzie tracą pracę, że nie mają pieniędzy i tak dalej. No ale miejmy nadzieję, że dzięki temu po prostu szybciej wszystko wróci do normy. Jest też plus taki, że jest cicho i spokojnie. Samochód można prowadzić tylko 2 razy w tygodniu. Jest to sprawdzane zgodnie z numerami rejestracyjnymi. Także nawet jeśli ktoś chce jechać do sklepu, to tylko w te 2 konkretne dni w ciągu tygodnia może. No i tam Papagayo, to jest nasz najbliższy sklep, około 25 minut piechotą od domu, ale ja należę do tych, którzy chodzić lubią. Natomiast nie lubię stać w kolejkach, a już je tam widzę.
No i tak właśnie kolejka się zaczyna już od schodów, bo tyle się zmieniło, że pod sklepami mamy kolejki. Stoimy sobie w odstępach 2-metrowych, ale to chyba wszędzie na świecie tak wygląda. To jest sklepik taki osiedlowy, więc tutaj za wiele osób nie ma. Ale wciąż trzeba odstać swoje. A tam jest morze. Jedna z najfajniejszych plaż. Pójdziemy na zachód słońca. No i tutaj wychodząc ze sklepu mamy od razu piękne klimaty. Tam już się robi trochę zachód słońca, więc biegniemy, żeby go nie przegapić. Tutaj za tymi palmami znajduje się jedna z najbardziej popularnych i najładniejszych plaż, Zanzibar Beach. Bardzo tam jest ładnie, mają fajny bar, można grać w tenisa też na piachu. Dużo imprez się tam odbywa i jest bardzo, bardzo dużo ludzi zawsze. W tej chwili Zanzibar jest zamknięty, pokażę Wam go tylko z drona, bo niestety nie wpuszczą mnie do środka. Ale w związku z tym, że ja już raczej nie jestem tu turystą, a bardziej mieszkańcem po tych kilku miesiącach, to zaraz za rogiem za Zanzibarem jest taki klif, o którym niewiele osób wie. I tam można zobaczyć zachód słońca i jest pięknie. Także tam Was właśnie zabieram. Przyznajcie, że zachody słońca mamy tutaj na wyspie piękne. I teraz mam dwie opcje. Muszę wrócić jakoś do domu. Opcja numer 1 przez ulicę, jakby normalnie, jak normalni ludzie, albo przez te moje chaszcze. Tylko w międzyczasie zacznie zachodzić słońce, bo to jest około 40 minut drogi. Także idę z Wami i liczę na to, że jakby co, to zadzwonicie po policję, straż pożarną i wszystkich świętych. No dobra, prawie doszłam. Jeszcze mam do pokonania jeden pagórek. No i później jeszcze przez jezdnię pół kilometra, ale tam już chociaż nie ma stresu, że jak będzie ciemno, to ktoś mnie napadnie. No i tak mamy piękny zachód słońca, prawda? Taki afrykański klimat. Uwielbiam te kaktusy. A do Was mam pytanie. Czy chcecie się ze mną bawić i czy Wam się podobało? Jeżeli klikniecie mi lajka pod tym wideo, jeśli tych lajków będzie przynajmniej 25, to jutro wstaję o 5 rano i idę pokazać Wam wschód słońca. A jeśli nie, to się wyśpię. Dobranoc.